Hej, witam wszystkich z tej strony Razim i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w ostatnim odcinku pokonaliśmy tego ojca Franklika, tego arcybiskupa. No i dzisiaj będziemy ruszać dalej, ale tak jak powiedziałem pod koniec ostatniego odcinka popatrzyłem sobie trochę bronię i znalazłem 3 takie fajne, i będę wam je pokazywał, myślę po kolei, która jest w miarę fajna. To jest ta broń akurat z duszy bossa, pierwsza, którą taką znalazłem, która jest dość ciekawa, mianowicie jak pójdziemy do tego człowieka z głową psa, tego Altidore, jak do niego podejdziemy, to właśnie mogliśmy wymienić jedną z duszy bossów właśnie na ten miecz. To właśnie było tutaj, Ergo Płomiennego Króla, no mogliśmy otrzymać to, albo ewentualnie ten amulet podboju, w przypadku danej gardy doskonale tymczasowo zwiększa obrażenia zadawane na takie broni, ale stwierdziłem, że w sumie ten święty miecz jest dość fajny, więc go wzięliśmy. Tu w ogóle jest też kotek, co ciekawe, którego możemy pogłaskać. Ale chyba nas nie polubił, co? No nic, bywa. Także mamy taki miecz, już wam pokazuję, jak to mniej więcej działa, bo w sumie to na razie chciałem wam pokazać jakiś inny, bo ten się wydaje fajny, ale ogólnie są 3 fajne, tak mi się wydaje. Więc mamy taki miecz, on ma takie troszkę wolniejsze, jak widzicie, ataki, ale ma też taką ciekawą zdolność, że na przykład jak przytrzymamy 3 razy F, trochę inaczej zadziałało niż pamiętałem. Trzeba to przytrzymać, tak? I ma coś takiego, zobaczcie. Także fajnie. I jeszcze ma drugi tryb, że jak naciśniemy Shift i F, to jakby ta broń się, widzicie, powiększa. Wtedy ma takie ataki, jak taka włócznia. I wtedy ma bardzo ciekawą F-kę, bo jak zobaczcie, będziemy naciskać... jeszcze raz, coś nie pykło. Bo nam się broń zniszczyła, czekajcie. Jeszcze raz. Jak naciśniemy teraz 3 razy F, to zobaczcie, będzie robiła takie coś. No i to jest dość fajne. Muszę przyznać, że mi się to nawet podoba. To mamy jedną broń. Mamy też drugą broń. Ona jest zlepkiem rękojeści szabli marionetek i głowiny wyglebi wzmacniającej. To jest taki klasyk. Ja tą bronią grałem za pierwszym razem, właśnie tym z wyłączeniem i dość długo nawet. To jest dość fajne. Ataki ma takie przyzwoite. Ma jeszcze Shift i F, że sobie ładujemy. Nawet nie pamiętam dokładnie, co już wam mówię. Że sobie ładujemy, że tymczasowo zwiększa atak fizyczny, jak sobie naładujemy z F, że więcej będziemy uderzać, także całkiem spoko, a na F ma taki wyskok potężny do przodu, czyli też dość fajnie. I trzecia broń, to jest broń, którą nigdy wcześniej nie walczyłem, no bo tym mieczem mi się jeszcze zaliczyło, jest to mianowicie sztylet salamandry i złączyłem ją sobie z rękojeścią glebie wzmacniającej i to mniej więcej wygląda tak, że to są takie bardzo, zobaczcie, szybkie ataki, które zawierają dość mało wytrzymałości, dodatkowo zadaje to obrażenia od ognia. Ta broń, także myślę, że dość fajnie. Widzicie, marionetka została zarażona ogniem. Na F ma coś takiego, że po prostu jeszcze bardziej wzmacnia, że jeszcze szybciej ten ogień się napełnia. I jeszcze mamy Shift i F, czyli takie coś, jak przytrzymamy, to robi taki śmieszny wypad. Także to są takie 3 bronie. Myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tą walczyć, bo mi się dość podoba, jest dość ciekawa. Tylko wpierw oczywiście troszkę te bronie ulepszmy. Na przykład tą. Także ulepszamy ją. No ile tam się uda? Tam chyba +4 powinno pójść. No, do +4, bo moglibyśmy tą, ale tą już sobie powoli odpuszczam tą broń. Fajna była na start, ale no są lepsze aktualnie. I myślę, że tą będę dużo walczył, więc tą sobie ulepszę mocno. I tą sobie ulepszymy do +3. No i myślę, że spoko. Tej na razie nie będę ulepszał, chociaż no, ma potężne obrażenia i mam możliwość, ale... Chociaż w sumie dobra, potem tych ulepszeń będzie bardzo dużo. Ulepszmy to, żeby po prostu było. Bo to są te 3 bronie, którymi aktualnie chcę walczyć. I mamy jeszcze 5884, no to starczy na 2 ulepszenia. That is how you are unique. You can go beyond a puppet's limits. I don't even know if Geppetto is aware of this. Learn from how humans behave, how they feel. Even lie if you must. Those lies may change you, may rewrite reality. Lies are a weapon used by humans who thrive in a world of deception. Okej. I'll use my power to... Ale teraz chciałbym właśnie awans u ciebie zrobić. Tak jak mówi, no, że musimy kłamać, spoko. Teraz pomyślmy, co by sobie tu zwiększyć. Może motoryka, bo to nam zwiększy atak fizyczny i atak ogniem. I to dość sporo. To możemy wziąć 2 levele w motorykę.
Myślę, że nie będzie to zły pomysł. No i spoko. Dobrze, to już możemy wyjść w takim razie z hotelu i ruszać dalej i przetestować te nowe zabawki. Jesteśmy przy ołtarzu arcybiskupa, no i będziemy też przechodzić do nowej lokacji. Powoli będziemy wychodzić właśnie z tej katedry. Będziemy przechodzić dalej, co nas tam dalej będzie czekać. Ostatnio też widzieliście po pokonaniu właśnie tego arcybiskupa, no pojawił się też jakiś ktoś nowy. Ktoś to będzie naszym prawdopodobnie przeciwnikiem, no tak to wyglądało. A tymczasem my ruszamy dalej. A, jeszcze zapalmy oczywiście latarkę, żeby było troszeczkę więcej widać. No i od razu wsiadamy do windy. No i zjeżdżamy w dół, jak widać. No i zobaczmy, gdzie nas to doprowadziło. No, jak widać, jest jakieś wyjście do jakiegoś lasu. Mamy jeszcze fragment jasnego Ergo. No dobra. No i zobaczcie, rzeczywiście jakiś las, wychodzimy stąd. Droga pielgrzyma, czyli opuszczamy już ten klasztor jakimś bocznym kompletnie wyjściem. Ale jak widzicie, przeciwnicy już są, jest to jakiś piesek. Spoko. Szkoda tylko, że trochę życia straciłem, ale to nic, tu powinien być niedługo Stargazer, jeszcze weszłem w jakąś pułapkę, bywa i tak. O, jeszcze przeciwnicy oczywiście. To sprawdźmy tą nową broń. No dawaj. O, powiem wam, to całkiem przyjemne wyszło mi to, ta broń, nie jest zła. Once, Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Okej. I tutaj jeszcze mieliśmy jakieś rzeczy, zanim pójdziemy dalej, bo tu już odkryliśmy Stargazer i tu jeszcze coś będzie napisane. Ukochane dziecko, poczekajcie. Może wpierw znak uśmiechniętego królika. Wyryty znak uśmiechniętego królika pozostawiony na cmentarzu w grobowych slumsach w dzielnicy Malum. Uśmiechnięty królik to znak rozpoznawczy tropicieli, stanowi swoistą przepustkę do niektórych miejsc. Okej, co my tu mamy? Ukochane dziecko, które było błogosławieństwem dla swojej rodziny, niech spoczywaj w pokoju. Okej, i tu w ogóle zobaczcie, mamy coś w rodzaju właśnie takiego ala Stargazera, tylko jest taki zielony i nic tutaj nie możemy zrobić. To w takim razie zostawiamy to i idziemy dalej. Dobra, myślę, że możemy sobie jeszcze odpocząć przy tym Stargazerze. Niech nam tutaj troszkę życia się... O, w ogóle z kimś w hotelu Krat jeszcze możemy pogadać, jak tutaj przeszliśmy. Nie wiem, czy to nie jest czasem Geppetto albo Polendina. Przejdźmy w takim razie szybko pogadać, bo może nam coś powie ciekawego. A w sumie długo nam to nie zajmie i będziemy mogli ruszać w dalszą drogę. Było też wspomniane Bractwo Królików. No ich niedługo poznamy, to jest bardzo interesujący gang na pewno. A nie, to ty chyba chciałeś z nami porozmawiać, tak? Tak jest, poproś o wycenę kolekcji. Aha, i możemy ten znak uśmiechniętego królika ci przekazać. No dobra. Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower. The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlem district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular, and give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalogue for the collection. Such effort deserves commensurate reward, don't you think?
Okej, dostaliśmy od niego księżycowy kamień półksiężyca za to, no i też opowieść o tym bractwie królika. At the House of Anini. Wiecie, w takim razie też może nowe rzeczy dostaliśmy od niego? Niekoniecznie. No dobra. To tyle w takim wypadku i ruszajmy dalej. Czyli wiecie, bractwo królika, no tutaj jeszcze do tego bractwa kawałek, więc szybko ich nie poznamy, ale rzeczywiście oni wszyscy będą nosić maski królika, będzie też z tym wiązany bardzo ciekawy boss w sobie. Bo będzie tam taka jakby walka z piątką, o ile dobrze pamiętam, albo czwórką przeciwników naraz. No będzie dość interesujące, ale to jeszcze wszystko przed nami. Na razie ruszajmy tą drogą pielgrzyma w dół. A, poczekajcie, tutaj jeszcze chyba coś było. No dokładnie, jest jakiś przedmiot. Awaryjna ochrona. Jak to wygląda z góry? No tam siedzi nasz kolega. I za tą skrzynką pewnie coś będzie, co? No dokładnie. Tak. No dobra, nie do końca wyszło to dobrze, ale jakoś w miarę ich pokonaliśmy. Jeszcze nie mam wyczutego do końca dystansu tej broni. Ale to wszystko zaraz się ogarnę, jeśli chodzi o te dystanse. Tutaj mamy fragment słabego ergo. O, tu jeszcze piesek spadł. No i dobra, ładnie. No i ruszamy w tę stronę. To jest boczna odnoga, więc wpierw właśnie ruszymy tu, tam mamy główne przejście. Aj. Kurczę, widziałem to, ale za późno się zorientowałem, a tutaj już nic nawet nie będzie, tak? No oczywiście, że coś będzie. Musiało coś spaść na głowę. Tak zdziwiłem, że tak pusto. Okrąg gwiazdy, spoko, dostaniemy jeszcze coś fajnego ze skrzynki. I co my tu mamy? Kryształowa włócznia kwasu. To jest broń, z której również nigdy nie korzystałem. Jak ona wygląda w ogóle? Taka włócznia, tak? Dość krótka. O ile tyle fajnie, że ma kwas, więc można by ją też czymś fajnym przerobić. Nawet, no jakbyśmy potem chcieli na przykład zamienić ten ogień na kwas, to też by nie był głupi pomysł, żeby to złączyć. Trzeba się będzie potem zastanowić. Bo jednak ja nie lubię, jak te włócznie atakują tak jak te piki, takimi pchnięciami. Ja wolę jednak taki ataki z prawa do lewa, jak atakuje moja postać. Jak łatwiej mi wtedy kontrolować jej zasięg. Tymczasem idziemy tutaj. Zobaczcie, co my tutaj w ogóle mamy. Jakiegoś wielkiego, zmutowanego niedźwiedzia. I myślę, że to nie jest złe określenie, bo to dokładnie tak wygląda. No, na razie się dałem trafić wszystkim. Okej. Chciałem zobaczyć, jak ten baśniowy kurs będzie działał. O, dobra, ładnie ścięty. Jak widzicie, super trudny ten przeciwnik nie był. On też się odwraca, to nie jest jakiś taki mini boss, jak tam czasami mamy, że oni po prostu są jednorazowi, tylko on się będzie cały czas odradzał. I to jest co ciekawe też jedyne miejsce, w którym tego przeciwnika tak naprawdę spotkamy. Później w ogóle go nie kojarzę, żeby on gdzieś był. Ale powiem wam, że podoba mi się ta broń. Nie walczyłem nią nigdy wcześniej, ale tak sobie właśnie teraz poza nagraniem przed rozpoczęciem sobie posprawdzałem. No i muszę przyznać, że jest satysfakcjonująca na pewno. A to mógłbyśmy przejść dołem i byśmy weszli tam. To pewnie jest takie coś, że możemy tego niedźwiedzia właśnie tutaj ominąć sobie tą dolną drogą. No i dobra. To jeszcze zbierzmy tam przedmiot, tylko uwaga na te sidła. To jeszcze sobie lewy. Okej. Łańcuch dostaliśmy. Dobra, biegniemy w takim razie dalej. No tylko minus takiej broni, oczywiście ona też jest ognista, więc tutaj na przykład nie narzucimy żadnego innego efektu na tą broń, to coś za coś, nie? Ale myślę, że spoko, bo ogień tutaj na tych przeciwników dość dobrze działa. O, będziemy mieć motylka gdzieś. Domyślam się, że tutaj będziesz. Jesteś, dokładnie. Też będą pewnie przeciwnicy, więc musimy go szybko załatwić. Okej, to jest fajny przedmiot do ulepszeń. Dobra, ampułka, jeszcze kamień księżycowy i zbiornik Legionu. Tak naprawdę te wszystkie trzy bronie, co wam na początku odcinka pokazałem, myślę, że są dość fajne na start gry. Znaczy, wiadomo, najfajniejsza na sam początek była ta pomarańczowa broń z elektrycznością, ale teraz, kiedy mamy już tych innych przeciwników i ta elektryczność aż taka super nie jest, na tych przeciwników jest bardzo dobry na przykład ogień, no to myślę, że naprawdę ta broń jest przydatna, ale te dwie pozostałe też są całkiem spoko.
Mamy tutaj tymczasem wejście do grobowych slumsów. Tam na górze już mamy przeciwnika. I tutaj też mamy przeciwników. Dobra, niech oni do nas po prostu podejdą sami. Dawaj, biegnij. Dobra, fajnie. Jeszcze jeden. Okej, to dawaj. Nam się trochę broń przycięła, ale ogień ją dobił, no i fajnie. Jeszcze trzeci, ten jest w ogóle, zobaczcie, trochę większy. No, wejdzie ten ogień mu dzisiaj, w końcu. No i fajnie. Fajna jest naprawdę ta broń i ma fajny, mocny atak i fajny, delikatny. No jedynie tam, jeśli chodzi o ten bańszniowy kurz, wykorzystanie nie jest to jakoś super rewelacyjne. Chociaż to, że nadaje ci ta zwykła FK, że nadaje ci takie obrażenia ogniowe, zwiększa, że szybciej się może ten ogień rozprzestrzenić, jest dość spoko. No ale ten bańszniowy kurz, jeśli chodzi o Shift plus F, mógłby być lepszy. Ale nie ma co narzekać, mi się wydaje, że ta broń i tak jest dość fajna, naprawdę mi się na razie dość fajnie z nią działa. Okej, mieliśmy włączoną tą lampkę, tak się coś ciemno zrobiło, myślałem, że się może wyłączyła. Też mamy fragment słabego ergo. Też mamy jakieś przejście, nie. Tutaj mamy ślepy zaułek. Wiecie co, może jeszcze sobie weźmy wytrzymałość broni, trochę zwiększmy. I przechodzimy dalej. Tutaj jak widzicie przejścia nie ma, czyli jedna droga tak naprawdę, tędy tylko. No, tam się nie dostaniemy. Tu już mamy przeciwnika. Ładnie dwoma ciosami nawet padają czasami. Fajnie. O, jeszcze trzeci. Ty leciutko przeżyłeś. Tu jeszcze ktoś wejdzie. Tutaj uważajmy. Mamy poszukiwanie Bractwo Czarnych Królików. Znowu mamy u nich nawiązanie. Przestępcza szajka czwórki tropicieli, oskarżeni o kradzież, napaść, naruszenie ciał oraz inne ciężkie przestępstwa. Ich kryjówka znajduje się w dzielnicy Malum. Zalecamy ostrożność wkraczając na ich teren. Co by nie mówić, skoro mamy o nich coraz więcej informacji, coraz więcej notatek, no to będziemy się powoli właśnie zbliżać do tego Bractwa Królików. A tam, tak jak widać, no będzie 4 przeciwników naraz, no jak już wam też mówiłem. Także no tam będzie na pewno ciekawie. Ale jeszcze wpierw do ich kryjówki trzeba w ogóle się dostać. I tak, tutaj mamy zejście w dół, ale zanim tam pójdziemy, wpierw sobie pójdziemy w ogóle tutaj. Tutaj gdzieś był skrót, zaraz go znajdziemy. Skrót do tej samej góry, tam gdzie byliśmy na samym początku, tam gdzie był Stargazer, bo tutaj drugiego nie będzie. Czekajcie, aha, bo tu się nie dostaniemy, musimy się tam przedostać od góry. Okej, a tu będzie ten skrót. Dobrze, to wejdźmy jeszcze na chwilkę do góry, bo tam będzie właśnie takie przejście, takie malutkie ukryte pomieszczenie, w którym jakieś przedmioty na pewno znajdziemy fajne. Ojej, przez przypadek nacisnąłem F. No, trudno. To będziemy mieli troszeczkę silniejszą broń przez chwilę. A to nawet nie ma przeciwników, tak? No to słabo, ale już trudno się mówi. Tak, ten baśniowy kurz dość szybko nabijamy. Co my tu mamy? Nawet zdezolowana chata może skrywać z kart. Dowiedz się, co spotkało chciwą parę. Także widzicie, jakaś tutaj zagadka. Musimy się dowiedzieć, co spotkało chciwą parę. No, ale no nic więcej nam to na razie nie mówi. Dobra, let's go dalej. I idziemy sobie tędy. Pociągamy dźwignię, no i tak jak mówię, to będzie skrót do tego Stargazera, gdzie przed chwilą byliśmy. Także wracamy jakby na samą górę. I odpoczniemy sobie przy tym właśnie Stargazerze, bo zaraz tutaj czeka nas walka z takim mini-bossem, który jest no w miarę potężny. Przynajmniej ja z nim za bardzo nie lubię walczyć, więc na pewno... O, jeszcze mamy notatki mieszkańca, więc na pewno warto sobie właśnie odpocząć i sobie naładować te wszystkie ogniwa pulsu. I mamy notatki mieszkańca slumsów. Wszystko zmieniło się po tym, jak doktor rozprzestrzenił to niebieskie lekarstwo. Pochowałem brata, nawet nie wiem, czy to był mój brat. Kim jest doktor? Czyje niebieskie włosi nosi w swojej lasce? O, czyli jakiś tutaj doktor był, ale też za nim za dużo informacji nie mamy. A tymczasem wyblokujemy dość ważny skrót i możemy sobie właśnie podejść tutaj. Mamy też idealnie chyba kasy, żeby jeden awans zrobić. Żeby sobie tu zwiększyć. Wigor nam zwiększy
stopień redukcji obrażeń fizycznych. Potencjał zwiększy nam możliwe obciążenie do 102. No, obciążenie mamy dobre. A z czym nam się skaluje ta brońka? Jeszcze tylko zerknijmy, bo w sumie na to nie sprawdzałem. Motoryka i technika. No to byśmy coś dali w technikę może, i co? No, technikę mamy tylko na 10. Więc na pewno fajnie będzie dać na 11. Jak nam to zwiększy? No szczerze, niespecjalnie. Motoryka da nam +1, potencjał nic nam nie da, zaawansowanie. Atak ogniem zwiększy o 1. Dobra, to dajmy tą technikę, 2 punkciki najwięcej chyba będzie z tego wszystkiego. Pisało się broń składuje z techniką, więc warto to dać. No, są małe różnice tak naprawdę, no ale w końcowym rozrachunku zawsze te 2 obrażenia w ciągu 4 ciosów mogą coś zmienić. Powiem wam, że biedacko wygląda ta broń, jak ja na nią patrzę, ale naprawdę, kurczę, przyjemnie się nią walczy. A w ogóle, tu mam jeszcze księżycowy kamień nowy, bo zszedłem trochę wcześniej. Dobra, schodzimy tutaj. Tutaj będą jeszcze przeciwnicy. O, będziemy ich musieli załatwić, żeby nam nie przeszkadzali. Tutaj mamy jednego i tutaj jeszcze będą jeszcze 2. Okej, to chodźcie szybko. No jeszcze mnie kurczę tutaj trafili. No dobra, no dużo mi to nie zabrało. W sumie mam jeszcze 5 ogniw pulsu na tego minibossa. Powinno tutaj wystarczyć. Tutaj już byliśmy. Okej, tutaj będzie ta walka. To chodźmy jeszcze z tej strony. Czy tutaj czegoś nie było ukrytego? No nie. Dobra, chyba jakiś przeciwnik mnie zauważył. Albo i nie. Był taki odgłos, jakby zauważył nas, ale chyba nie. I tutaj z tych drzwi zaraz wyskoczy ten mini bossik, także uważajmy na niego. To jest i on. Tak, oczywiście chcę szybko ponawalać troszkę, żeby go tutaj zwiększyć. No jak widzicie, jest dość szybki, no muszę przyznać. Robi takie szybkie ciosy. Szybką serię. No, damy radę go w końcu wytrącić z równowagi? Chyba nie. Dobra, teraz będziemy mieć szansę. No i mamy go. Teraz tylko dobić. I mamy klucz do chaty w slumsach. Mieszkańcy grobowych slumsów są owijani... Jeszcze raz. Klucz zdobyty w grobowych slumsach w dzielnicy Malum otwiera chatę w grobowych slumsach. Mieszkańcy grobowych slumsów są owijani niesławą jako kieszonkowcy i drobni złodzieje. Ta chata może skrywać zgromadzone przez nich skarby. Okej, ale jak widzieliście, chyba jeszcze żadnej chaty w sumie nie znaleźliśmy, gdzie by to mogło się przydać. Więc na ten moment ruszamy dalej. Przynajmniej też nie kojarzę, żebyśmy tutaj jakąś chatę znaleźli w tym momencie. Więc prawdopodobnie ona będzie później, a jeśli była tutaj gdzieś wcześniej, ja o tym zapomniałem, no to się oczywiście wrócimy. Okej, tu mamy fragment promienistego ergo. I ruszamy dalej. Okej, tutaj jeszcze ten przeciwnik jakiś się znalazł. Bywa, już go nie ma, chyba że tutaj. A, tutaj była chata w slumsach. No to widzieliście, dość szybko znaleźliśmy. Mamy oczywiście przeciwnika. I zobaczmy, czy ten klucz w takim razie został już użyty przez nas, czy on jeszcze będzie tutaj. Chyba został zużyty, bo tutaj był, nie? No to szybko znaleźliśmy odpowiedź, gdzie się ten klucz przyda, także spoko. Otwieramy skrzyneczkę. I mamy odporny na korozję przetwornik Belfort Superior. O, fajnie. Fajnie, zwiększa nam bardzo mocno wszystko. Obciążenie i tak mamy spoko całkiem, więc jest git. Czyli warto było na pewno tu wejść, no i w tym czasem ruszajmy dalej. Jak widzicie, tutaj na razie dość spokojnie. Jakieś dziwne odgłosy, ale żadnego też Stargazera po drodze nie ma. W sumie niedawno mieliśmy skrót. A, tu są już pieski, co? Dobra, to szybko zacznę tego pieska. No i dobra, ładnie.
Bardzo fajnie, załatwieni. Ruszamy w takim razie dalej. Tam w ogóle widzicie sobie zwisa z góry przeciwnik. No, dość słabo mu to chowanie się idzie. Most Chromego, deszczowa noc. No dobra. To idziemy. O, ten łatwo załatwiony. Też załatwimy bez problemu. Fajnie, jeszcze jeden. No, aż żałuję, że chyba trochę wcześniej tej broni nie wziąłem, bo rzeczywiście ona na takich przeciwników jest, no, rewelacyjna, co by nie mówić. Ci przeciwnicy są mocno odporni na... nieodporni właściwie na ogień, co widać. No i to się sprawdza. Okej, tu coś jeszcze mamy. Ostrze piły. No chyba już nie przejdziemy. Dobra. To wracamy. Tutaj po drabince, no i do góry. Oho, tam widzicie, że coś zaraz będzie wychodziło przez tą bramę. I rzeczywiście jest tutaj znak już królików, tego bractwa. No, myślę, że to nie przypadek, także chodźmy. Mike test 1, 2, 1, 2. We have a schedule update with the intruder. It's time. Tonight! No jasne. Zobaczmy z tym dziwnym czymś. Na szczęście jest to bardzo powolne, też łatwo to wytrącić z równowagi, jak widzicie. No, tylko... O, zdążyłem w ostatniej chwili to przebić. No i na szczęście łatwo to padło, no nie było to jakoś super ciężkie. A to głównie przez ten ogień, który też dość dużo zrobił. No i też tak naprawdę 3 ciosy, potem silny atak, wytrącony przeciwnik z równowagi, pokonany i ruszamy dalej. Ale widzieliście, Bractwo Królika już się pojawiło, przysłało na nas jakiegoś potwora, także no niewątpliwie zbliżamy się tutaj do nich. Mamy jeszcze archiwa gazet z biura oddziału czyścicieli. Informacje o celu, imię celu nieznane, przynależność czyściciele, kryptonim kod. Dołączył do grupy jako początkujący tropiciel, nie wykazuje jednak aktywności w grupie. Wielokrotnie zgłaszany za ignorowanie stopni i zaniedbywanie obowiązków. Nakryty w ostatnim roku za kontaktach z Lisicą, tropicielką odtrąconych. Trwa śledztwo dotyczące wynoszenia przez niego informacji. Nie zareagował jeszcze na te oskarżenia. I mamy, to pamiętacie, ten kod to był ten z tym Lisicą. Tam ich spotkaliśmy na samym początku. On nam sprzedał ten fejkowy jakiś książkę. I mamy właśnie dodatkowe informacje. Lisica, imię celu nieznane, przynależność odtrąceni, kryptonim Lisica. Podobnie jak w przypadku innych odtrąconych, zakłada się, że została wydziedziczona. Co ciekawe, twierdzi, że kod to związany z jej rodziną Benkart, jej zgubiony przyrodni brat. Jeśli powyższa informacja jest prawdziwa, kod może być szpiegiem odtrąconych. Przesłuchanie będzie nieoficjalne, nie ma zatem ograniczeń odnośnie do stosowanych metod. No, czyli oni chyba podpadli, kurczę, tutaj temu Now, bratku. here's a safety reminder for all the malcontents of the Marlon district. A nasty puppet has invaded our territory. Be careful. O, chyba już o nas wiedzą, no i widzicie, że tutaj ten Lisica i ten kot też nie są mile widziani na terenie tego bractwa. No wręcz ich ścigają. No dobra. Tymczasem mamy zbiornik Legionu. Jak my tu możemy iść? Możemy iść w dół. Chyba nawet naszą będzie główną drogą, ale może wpierw do góry pójdźmy. Zobaczmy, co tutaj będzie. Może jakiś przedmiot się ukrywa. No i rzeczywiście coś jest. Ampułka odporności specjalnej. No spoko. Tymczasem spadamy sobie w dół. Ok, tutaj jeszcze możemy przejść po jakiś przedmiocik. Fragment słabego ergo. O, zawsze coś. Tutaj lecimy dalej. Teraz tutaj. Teraz mamy tu. No i co? Tutaj beleczka. Kolejna beleczka. No, znaczy tutaj to właściwie jakaś platforma skalna i jesteśmy, zobaczcie, na dole. I mamy też rzeczywiście ten znak Bractwa Królików. Witaj na terytorium Bractwa Czarnych Królików. Pamiętaj, ktokolwiek nie uści na czas opłaty. Co tam dalej pisało? Na czas opłaty za protekcję od razu ląduje w trumnie. A widzę, że tutaj bractwo, jak widzicie, Bractwo Czarnych Królików raczej nie było zbyt przyjemnym gangiem. Ale nic. O, i zobaczcie, kogo my tu mamy. Kot i Lisica. A propos, niedawno o nich rozmawialiśmy. Ale wpierw usiądźmy przy Stargazerze. W ogóle mamy jakąś krewetę wielką. Sobie tylko wpierw jeszcze usiądę.
Damy sobie level upa. Tak myślę nad czym technika. Może być technika. Bo zaawansowanie nam co? Atak ogniem zwiększy o 2. A może ja wolę atak fizyczny jednak, wiecie? Atak fizyczny nie brzmi źle. Witalność jest na 16, myślę, że ogólnie jest ok. No tu pewnie będzie zamknięte, co? No tak, to jakiś skrócik. Red Lobster, czerwony homar. O dobrze. I porozmawiajmy z nimi. Oh, I saw you go into the factory. But you're here. So, wait. You came out of the factory? That's a new one. I thought you would have been burnt to a crisp. But look at you, all intact. Brother, being too frank is rude. We should praise him for being stronger than he looks. Why not join forces? Play our cards right, and we could defeat the villains who rule this area. They're the Black Rabbit Brotherhood, the baddies who torment the residents around here. We heard their hideout is stuffed with treasure, and it's a good time to liberate this place as well. Pretty sweet deal, don't you think? All you have to do is create a distraction. That's it. The rest we can handle. So, you gonna do it? Czego nie? Przyjmijmy propozycję, zawsze to jakaś pomoc. Smart choice. Look at our smart friend, Gato. We're no slouches in the fisticuffs department in a pinch. You lead. We'll bring up the rear and watch for hidden threats. No, oczywiście, ale prowadzić musimy my, a oni będą z tyłu siedzieć. No nie ma to jak dobra współpraca. I like it. Let's fight on. No dobra, ty coś powiesz? Nie, ty nie. Dobra, to ruszajmy. What do you think? Not bad, eh? Our new dumbass. No widać jak oni nas tutaj traktują. Ale co zrobić? Na razie możemy robić tak, że oni będą iść za nami. Nic się nie stanie. Nawet coś tam widzicie, próbują pomóc. Zobaczmy jak uderzają. No nie za dobrze, jak, więc może lepiej im pomóżmy, żeby to jeszcze w razie czego nie zginęli. W sumie nie wiem, czy mogą oni tutaj zginąć. Ale lepiej nie sprawdzajmy, co? Lepiej przyjmy do przodu. Mamy zbiornik Legionu, mamy jeszcze fragment jasnego ergo i jeszcze coś wypadło. Okrąg gwiazdy, spoko. Tutaj mamy drabinkę do góry. I tu mamy przejście, chodźmy wpierw oczywiście na drabinkę, zobaczmy co będzie. A jest jakiś przedmiocik. Księżycowy kamień półksiężyca, no spoko. Do ulepszeń jak najbardziej, nawet tej broni się przyda. Okej, mamy jakąś... A. Kobietę z butelką. I tak ją można określić. No i dobra, przebita. To już pójdzie szybko. Nawet nie będę tutaj specjalnym atakiem kończącym wykańczał, tylko normalnie. Okrąg gwiazdy za nią mamy. Teraz jak wygląda sytuacja? No tu coś jest na pewno. Granat odłamkowy. No dobrze, dobrze. Tutaj mamy przejście, tu coś jest. Ostra rura. To jest zablokowane z drugiej strony, tak mi się właśnie wydawało. O, patrzcie, gdzieś wpadliśmy. Pięterko niżej. To nie zeszli za mną? Zeszli, dobrze, się tak trzymają blisko. Dobra, to popatrzmy co tutaj jeszcze będzie. Na pewno skrzynka, także miło. Oczywiście zgarniemy to. Podoba mi się tak, że oni tak za nami chodzą po prostu, a my zgarniamy wszystkie fanty. No ale wiadomo, mają w tym swój interes. Czasem mamy zasobnik przełamania Arch. No wydaje się coś fajne. Troszkę nas przeciążenie dopadło, ale myślę, że nie jest źle. Tak na równi, co? No troszeczkę wolniejszy przewrót. No dobra, trudno, przeżyjemy to.
I spróbuj Lablivis, właściwie najlepszego wina na świecie. Vinica Lablivis ma długą historię. Produkcja wina rozpoczęła się w czasie odradzenia się kratu. Różany kolor zwany rubinem niebios, delikatny, lecz dojrzały aromat i smak oraz cudowny posmak, jaki zostaje w ustach. Nawet legendarna tropicielka chętnie pije Lablivis. Skosztuj najlepszego wina wyboru tych, którzy osiągnęli wszystko. Dobra. Myślę, że marionetka, którą jesteśmy tutaj, raczej smaku nawet nie czuje, więc bez sensu, ale może jakby się naprawiło, można by spróbować, prawda? Ale okej, udało się, wyszliśmy. Także tutaj z razem przejdziemy bokiem. Tutaj w dół spadliśmy, czyli tutaj takie poboczne po prostu przejście nam się trafiło. Teraz chodźmy do góry po schodach. Oho, coś się dzieje chyba. Whoa, hold up. It's been a while since I worked like that. I got aches, you know? And I wouldn't want to cramp your style. I'll take a breather here, then catch up later. No jak widzicie, odechciało im się już z nami ruszać dalej. A to dlatego, że tutaj zaraz będzie chyba już nawet, wydaje mi się, że walka z Bractwem Królików. Nie, no chyba jeszcze za wcześnie, ale zaraz zresztą się przekonamy. Tutaj chwilę możemy jeszcze z tym porozmawiać. Nie, nie możemy, oni po prostu tutaj zostają na ten moment. No dobra. To ruszamy sami. Jak tu wygląda sytuacja? Nie no, walki chyba jeszcze nie będziemy mieli. No, zdecydowanie nie. Bractwo Królików jeszcze przed nami troszeczkę. Tam ci po prostu stwierdzili, że no wystarczy tego chodzenia. Napomagali nam się, walnęli z 2 przeciwników. Wystarczy, nie? Że musimy znowu działać sami. Here's a news bulletin. This just in. The intruder turned out to be Geppetto's puppet. This month's protection fee will be waived for anyone who hunts it down. What a deal! Now hurry up and run, you idiots! No i dobra, jak widzicie, mamy tutaj problem, bo są tam jacyś rzucający z góry i jest jakiś tutaj większy przeciwnik. Więc można by to zrobić tak, że zagonimy, no chociaż też głupie to jest trochę. Ale dobra, spróbujmy go po prostu załatwić w tym miejscu, powinno być ok. Ała, mnie tu walnął. Ała, i to mocno. Dobra, nie spodziewałem się aż takich obrażeń od niego. Dobra, teraz my. Kurczę, mocno to bije. No, chodź tu. Dobra, wyleczmy się znowu. Głupio by to było na pewno zginąć. Ała. Kurczę, dużo to bije. Ała, ała, dobra, jeszcze żyjemy. No coś mi kurczę nie idzie z tym przeciwnikiem. Ała, ale mnie ściągnął. No dobra, to nie było dobre na pewno. To na pewno nie było dobre. Też kurczę było mało miejsca, bo tam ci z góry przeskazali. Dobra, powinienem to zrobić na pewno inaczej. Powinniśmy ściągnąć wpierw, słuchajcie, tamtych z góry. A potem wrócić. No i zobaczcie, mamy długą drogę przed sobą. Tutaj już nam niestety ten lisica z tym kotem nie będą też pomagać. Dobra, myślę, że sobie to przebiegniemy po prostu, wiecie? Tą drogę, nie ma sensu tutaj z tymi wszystkimi przeciwnikami walczyć, tego sobie tylko pokonamy. Ała, jeszcze mi coś tam trafiło. No ale nic, biegniemy. Tobie też podziękujemy. I tutaj chyba się pożegnaliśmy z tą lisicą i z kotem, dokładnie. A także dużo drogi w sumie nie straciliśmy. Tam zabijmy i jesteśmy w tym samym miejscu. Dobra, i teraz zrobimy tak, jak powinniśmy to zrobić poprawnie, czyli tego sobie na razie odpuścimy. Wejdziemy tam na górę, żeby załatwić tych strzelających. Tutaj powinna być zaraz drabinka, z tego co kojarzę, dokładnie. Tylko tutaj też będzie taki trik, że tutaj też będziemy mieli motylka, więc trzeba motylka wpierw załatwić, bo jak on zniknie, to potem go łatwo nie dostaniemy. Dobra, motylek załatwiony. Barwa zrównoważenia, spoko może być.
No i teraz tych najgorszych strzelających trzeba załatwić. I będziemy mogli wrócić normalnie do walki, prawda? No tak, jeszcze mnie zrzuciło oczywiście. Trochę mało miejsca było. Ale nic, wracamy na górę. Tam jeszcze ogień nieźle ciśnie, więc może w sumie niedługo zginie. Tak? Nie, przeżyła na hita. No dobra. Chodź tu. Dobra. Okrąg gwiazdy, spoko. A jeszcze jedna. I będziemy mogli tak naprawdę tą lokację już na spokojnie sobie przemierzać. Dobra, ładnie, mamy to. A jeszcze ty dostałaś. A, okej. Weźmy przy okazji skrzynkę stąd. Piła kostna, nowa broń. Może być. Raczej nie będziemy korzystać, ale no może się kiedyś do czegoś przydać. Zobaczymy. Dobra, tutaj jeszcze mamy przedmiocik, fragment słabego ergo. I tutaj mamy przedmiocik, tylko jak tutaj zaskoczymy, to się tabelka załamie, więc dobrze by było stąd to przeskoczyć. O, tylko stąd się nie doskoczy. No albo się doskoczy, tylko trzeba później wyskoczyć. No nic. To potem spróbujemy najwyżej. Dobra, chodźmy na tego przeciwnika i go załatwmy. Uwaga na sidła. Okej, odczujmy się. No, jest dość mocny, trzeba mu przyznać. Może go trochę podpalmy. Dobra, wyleczmy się. No, co za naprawdę przeciwnik. Podpalmy go znowu. No, mama, też się wyleczę. Jeszcze raz. No, szalony naprawdę, co nie? O, może teraz? No, w końcu wybity z równowagi, udało się. No i fajnie. Amulet cierpliwości. No, on był takim rzeczywiście tankiem, ten przeciwnik. Patrzmy, co daje amulet cierpliwości. Zwiększa szybkość odzyskiwania energii. No cudo amulet. Musimy go mieć. Zwiększa obrażenia zadawane marionetką. No to się nie przyda. Także weźmiemy sobie to. Będziemy zarządzać obciążeniem. W miarę wzrostu wagi przedmiotów, które można w wyposażeniu spadać, będzie twoja prędkość ruchu i szybkość odzyskiwania energii. Kiedy osiągniesz limit obciążenia, będziesz poruszać się znacznie wolniej. Rozwijaj swój potencjał, aby być w stanie skorzystać z cięższego wyposażenia. No jasne. Ale na razie mamy, jak widzę, 60%, także no nie ma tragedii tak naprawdę. W miarę te przewroty są jeszcze sensowne. Także jest ok. Chociaż no fajnie by było jakby mieć mniej niż 60%. Troszeczkę, ale na razie nie ma tragedii. Także warto było tego przeciwnika pokonać. Taki amulet, co nam zwiększa odzyskiwanie energii, jest na pewno bardzo potrzebny. Co my tu mamy? Kwarc. Też fajnie. No i co, czy to wszystko? No tu dostał ten przedmiot. Tam są jakieś przedmioty, ale to przejdziemy z drugiej strony. Tutaj jest zamknięte. Także została nam tak naprawdę jedna droga. Tutaj może jeszcze coś będzie? To zacznijmy. Oczywiście. Mam kółka odporności specjalnej, spoczko. Ruszamy dalej. Została nam jedna ampułka, właściwie jedno ogniwo pulsu. Ale to chyba niedługo powinniśmy mieć Stargazer, także nie ma tragedii. Mamy też jeden level up już dostępny, także też spoko, na pewno to wydamy. Dobra, ale jakbyśmy się stąd bardziej wybili, spróbujemy. O, udało się. O, widzicie, bo tam się złamało, także idealnie. Księżycowy kamień nowiu. No, powiedzmy, że przydatne, czy tak średnio. Ale mamy ten przedmiocik. No i co, teraz nam została jedyna droga przed nami.
Czyli ruszamy tutaj. A, jeszcze piesek z klatki wyleciał. No. By mnie prawie kurczę zabił, bo mi się jeszcze broń uderzyła w ścianę. Ale dobra, jakoś przeżyliśmy. Teraz tak, mamy tutaj w lewo. Czy tu coś będzie? Jest jakaś klatka. Żelazna ochrona na Geminiego, ale tu nic więcej nie ma. Dobra. Tu chyba zaraz powinien być Stargazer, mam taką szczerą nadzieję. No tak, jeszcze oczywiście musimy oberwać. A, moglibyście się skończyć naprawdę, przeciwnicy. Mogliby dać jakieś tutaj Stargazera, albo chociaż no... Zaraz bym sobie naładował ogniwo pulsu. Ale tymczasem zobaczcie, będziemy mieć kolejną zagadkę. Także odbierzmy słuchawkę. Another fine day in the city of Krod, but I wonder, my friend, just where you've been? Oh. I hope my return isn't too unexpected. It seems that our fates may be interconnected. Now, do pay attention. You won't want to miss when the king of all riddles says, "Riddle me this." I stand tall and proud when I'm young and bold, but I'm short and humble once I've gotten old. What am I? No i kim jest? Mamy do wyboru albo świecą, albo dusiciel, który skończył trawić. Oczywiście chodzi o świecę. That's right. Did you cheat? Are you cheating? Better not be cheating. You're irritatingly good at this. Or am I? Impossible. I am the king of riddles, and you are just, well, you. No offense. You're either very lucky, improbably bright, or more likely, you're cheating. But I would never level such an accusation in a culture where dueling is still an acceptable method of solving disputes. I'm the king of riddles, not the king of swordplay. You know, I wonder, perhaps it's your connection to Candle. Because the answer is, right? God, you get it, but you're not feeling violent. Huh, even better. It's as good a time as any to grant you this boon. Now, take your new key and say, "Give me some room." I can tell you're enjoying these times that we spar. I take leave of you now, but don't go too far. Jak widzicie, dostaliśmy trójcy kolejny i ergo szepcze, zostajemy się coraz bardziej człowiekiem po poprawnych odpowiedziach. Że spoko. I tutaj możemy sobie zejść. No i tu chyba zaraz powinien być Stargazer. Na pewno tutaj będzie skrócik. Bo pamiętacie, mamy też miejsce, gdzie możemy ten klucz trójcy w tej katedrze Frangelika wykorzystać. To było takie miejsce na samym początku. Zaraz się tam trzeba będzie udać. A tutaj mamy jeszcze przedmioty. Tutaj na górze też w sumie jeszcze chyba były Z2, także zbierzmy, tylko tu będziemy musieli sobie przeskoczyć. Dobra, jeden jest to kula. No i drugi przedmiot. Fragment słabego ergo. No, zawsze coś. O, tu nam się nie udało przeskoczyć, no ale dlatego też przejście odblokowałem, żeby tej całej drogi nie iść. Dobrze, no i szukamy Stargazeru tak naprawdę, żeby troszkę odpocząć. Może tutaj? Nie, tu jeszcze jakiś przedmiot. I coś spada z góry. Kurczę, widziałem, że leci, ale nie zdążyłem się odsunąć. Ale dobrze, mamy ogniwo pulsu. Mamy fragment mniej więcej tego ergo. Ja widzę, że też kolejni przeciwnicy. Dobra, pieski też idą. No dobra. Biegniemy. I pięknie. Załatwione. Tutaj też mamy kolejny przedmiot. Ampułka oczyszczenia atrybutów. Spoko. Tutaj na górę też będziemy mogli się dostać, jak widzicie. Tutaj się przedmiot sprytnie ukrył. Mamy go. Fragment słabego ergo. I Stargazeru ciągle brak. Ała. It was funny seeing them all flustered. Hey, the idiots actually. Jak widzieliście, mieliśmy jakąś dziewczynę.
która ewidentnie tutaj też miała maskę królika i do tego bractwa należała. O, dobra, zdążyłem wejść po tym na szczęście. Także mamy powoli zestawienie tych czarnych królików, znaczy no tego bractwa królików. Wszyscy po kolei przedstawiają. Czy księżyca, cały kamień półksiężyca, spoko. O, i mamy tą, zobaczcie, mamy tego lobstera. Czerwony lobster, czyli tą tak naprawdę knajpę, gdzie z drugiej strony był skrót i mogliśmy tam się dostać, także musimy to otworzyć. Oberża pod czerwonym homarem, posmaku i potraw, która szczyci się krat. Zobaczcie, mamy tam na dole nowy rodzaj przeciwnika. Jest on, wam powiem, trochę tricky ten przeciwnik. Bo zobaczcie, on tak ma takie... Ejku, zostaw mnie. Ma on takie dziwne ataki, bo ma takie długie bardzo łapki. No widzicie, które robią coś takiego. Ja bym tutaj na pewno nie chciał zginąć. Więc chciałbym, może by się udało zrobić to tak, żeby się tu przedostać i otworzyć sobie tam ten skrót na razie. Po prostu to przebiec. Jesteśmy tutaj naprawdę blisko. No głupio też tak ginąć. Skrót był, jeśli dobrze pamiętam, tutaj? Tak jest, zobaczcie. I tutaj mamy przejście. Odblokowujemy je. A i zobaczcie. I wróciliśmy do tego Skaragazera. Także możemy tutaj usiąść, możemy tu odpocząć na szczęście. I słuchajcie, podawalibyśmy się do kratu, żeby tam sobie ulepszyć może broń, bo chyba by nam starczyło i byśmy mogli też się samemu ulepszyć, ale jeszcze chodźmy do katedry świętego Frangelika, bo pamiętacie, że tam był jeden przedmiot, który jeszcze mogliśmy zdobyć. Znaczy no, teraz dostaliśmy ten klucz trójcy i tam były te zamknięte drzwi, gdzie na pewno mogliśmy się dostać i jakiś przedmiocik dodatkowy zgarnąć. O, właśnie są pokazane też te drzwi. Oznaczone symbolem trójkąta. Ile pamiętam, to stąd chyba była dość niedaleka droga, że tutaj siadaliśmy do windy i byliśmy na miejscu. Także jedziemy. No, droga dość długa, ale chyba teraz powinniśmy być, dokładnie. No i tutaj była, pamiętacie, chyba ta kula, co tak spadała. Walczyliśmy z jakimś przeciwnikiem, no mam nadzieję, że dobrze pamiętam, ale chyba tak. Tutaj będziemy musieli przeskoczyć. Okej, udało się, jeszcze tutaj. Okej. Tu nam się jakaś podpowiedź włączyła, że podczas sprintu skok, spoko, spoko. A, tutaj w ogóle jest przeciwnik. No, ale nieważne to jest. Tutaj jeszcze parę przeciwników. Dobra, trafieni. I to chyba było tutaj niedaleko, prawda? Mam taką nadzieję. Tak jest, dobra, bo tu są te kule spadające już. To był ten taki to był ten moment takiej lokacji, gdzie to się na chwilę zaciąłem, miałem problem, żeby przejść. Ale tutaj dokładnie są te kule spadające. No dobra, niech spadnie kolejna i my lecimy na górę. I tam na końcu był były te drzwi oznaczone symbolem właśnie trójcy. Dobra, niech spadnie kolejna kula. Dobra, lecimy. I udało się. I zobaczcie, używamy klucza trójcy, dostajemy się do środka. No te pomieszczenia w środku wszystkie wyglądają w miarę podobnie. Tutaj w ogóle mamy na środku jakąś książkę. Zaufanie i prawda są jednym i tym samym. Na końcu drogi z gwiazd kryje się wspaniałe wieczne życie bodajże. Wspaniałe wieczne życie, dokładnie. Tutaj jeszcze coś mamy na podłodze. Jakiś znak trójkąta. Próba dnia, nawet najszlachetniejszy duchowny będzie przeklinał Boga, gdy będzie miał wyrwane paznokcie. No jest w tym jakaś prawda. No i mamy oczywiście też na końcu save. Co tam będzie? Amulet czarnego kota i strój myśliwski czyściciela potworów. To robi amulet kota, pewnie coś ze spadaniem. Zmniejsza obrażenia od upadku. No to jest taki klasyk, że zazwyczaj właśnie w tych sosach jest taki amulet kota, który nam zmniejsza obrażenia od upadku i to jest dokładnie to samo. A jeśli chodzi o ten strój, to jak on wygląda? Tak, no to możemy go nawet założyć. Czego nie?
Nawet wygląda spoko. To przenieśmy się jeszcze na chwilę do kratu. Za pomocą tego pierścienia. Hotelowy Stargazer poproszę. I ulepszymy sobie postać. Mamy też ten jeden kwarc do wydania, więc możemy go jak najbardziej wydać. Zawsze to trochę silniejsi będziemy. Tak, zacznijmy może od broni. Czy mogę ją ulepszyć na +6? By się przydało. Mogę. Nie mogę, zobaczcie, brakuje jednego księżycowego kamienia półksiężyca. No nie fajnie. Ten mogę ewentualnie ulepszyć na +4, ale czy chcę? No dobrą sprawę na razie nie. Ten ewentualnie mogę na +2. No dobra, nie, na razie też w sumie. Dobra, ten ulepszymy. Z tym będę chciał jeszcze powalczyć. A tą chyba na razie sobie odpuścimy. Ten miecz też będę chciał wam jeszcze pokazać. Może nie na Bractwie Królika, bo na Bractwie Królika może ten szybszy miecz się bardziej przyda, ale myślę, że w następnym odcinku sobie wypróbujemy tą drugą broń. Jeszcze wam bym chciał ją pokazać. Ale myślę, że finalnie na razie będziemy przy tej zostawać. A zobaczcie, w ogóle kotek się tutaj przeniósł. Czy już do nas podejdziesz? Nie, jeszcze się nas boi. No nie da się pogłaskać. Zdecydowanie nie. No dobrze, chodźmy w takim razie tutaj i wydajmy ten jeden kwarc. Co go mamy? No co byśmy mogli poprawiać odzyskiwanie z ogniw pulsu. Dodatkowe miejsca pasa, skrócony czas, więcej użyć sześcianu. No stąd mi się podoba tylko to. Zachowaj odzyskiwanie gardą przy użyciu ogniwa pulsu. To sobie widzę z tego, zachowanie odzyskiwania gardą, to sobie widzę braliśmy, to sobie weźmy na fulla już to. To możemy sobie wziąć, poprawia zniszczenie gardy doskonałej, poprawia skoncentrowany atak ręką legionu. Ty masz więcej niż... Okej, to może nie, poprawia ataki ogłuszenie, ataków ładowanych, to może to weźmy. I spoko, mamy kolejny punkt odblokowany. No i dobra, to o to chodzi, to jeszcze tylko level up i myślę, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. W następnym odcinku już będziemy walczyć z tym Bractwem Czarnego Królika, raczej na pewno. No będzie to ciekawa walka, bo tak jak mówię, dużo przeciwników naraz na pewno będzie. A tymczasem zróbmy sobie awans i myślę, że dajmy sobie jeden punkt w życie. Na pewno się to przyda na tego bossa. Jeszcze chciałem sprawdzić, czy u ciebie mogę kupić księżycowy kamień nowy przymierza. Bo to do tych ulepszeń, tych mieczy, tych od bossów jest spoko, ale jak normalnie to mi się na razie nie przyda. Też wiecie co? Dam jeszcze jeden level up. Dam jeszcze jeden level up, żeby to obciążenie mieć nie 60%, tylko trochę mniejsze. To damy sobie ergo tak, żeby starczyło. Ile tam potrzeba? 3460, tak? No to tyle musimy dać. Dobra. Będziemy dzięki temu mogli dać jeden level up w potencjał, zwiększy nam to obciążenie do 102 i będzie ok. No i fajnie. Dobra. Jest szybszy przewrót. Dobra, no to myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. W następnym odcinku, tak jak mówię, Bractwo Królika. No i będziemy działać dalej. Zobaczymy też, co dali Lisica i ten kod, gdzie oni się poddziali. Na pewno nie będą nam pomagać w walce, to się możecie domyśleć, bo widzieliście, jak im to szło. Ale to sobie zobaczymy w tym odcinku, także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał. Zapraszam też na inne serie na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!